Siemka, ja jestem Adachu i długie miesiące czekałem na moment, który w końcu nadszedł. W zasadzie mógł nadejść wcześniej, tylko wtedy musielibyśmy na kontynuację tej mangi trochę jeszcze poczekać. A obecnie jesteśmy w takim momencie, w którym ta manga, z tego co kojarzę, prawdopodobnie na stronie Dragon Ball Multiverse się kończy, więc możemy ją zacząć i dzięki temu będę mógł wam wrzucać kolejne rozdziały nie tam za 3 miesiące, tylko na przykład za 3-4 dni. Manga autorstwa człowieka, którego na pewno kojarzycie, jeśli jesteście na moim kanale już kilka lat, czyli Shibidams. To jest człowiek, który jest Francuzem, natomiast ma polskie nazwisko, Damian Szymczak, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli kiedykolwiek wpadnie na ten film, ponieważ jego manga Yardrats, którą omawiałem, którą tutaj czytaliśmy wspólnie parę lat temu, to był tytuł, który bardzo mi się spodobał i mało tego, Shibidams nawet specjalnie dla nas w ramach podziękowania narysował specjalną grafikę Goku w stroju yardratańskim. Wrzuciłem ją jakiś czas temu właśnie na kartę społeczność, więc jest to autor, który jest świadomy istnienia naszej polskiej społeczności. Cieszę się z tego powodu, też ze względu na to, że jakość historii i rysunków w mandze Yardrats była na bardzo wysokim poziomie i tego samego oczekuję od mangi, która dzierży tajemniczy, ale wdzięczny tytuł The Inexorable Distortion. Być może po francusku można byłoby to przeczytać The Inexorable Distortion. Po polsku jest to nieubłagane nieubłagane zniekształcenie, biorąc pod uwagę, że na okładce tego pierwszego rozdziału widzimy kogoś, kto wygląda jak fuzja trochę Trunksa i Zamasu. Mamy sajańskie włosy, mamy Zamasu, wydaje mi się strój Zamasu, mamy kolczyki Kaioshina, zieloną skórę, ale mamy sajańskie włosy i włosy Super Saiyanina, więc wydaje mi się, że tutaj faktycznie to zniekształcenie w linii czasowej tego Future Trunksa było tak olbrzymie, że historia może opowiadać o czymś, czego tutaj najstarsi górale nawet nie wymyślili. Mirai Channel 95 jeszcze jest tutaj napisany na samej górze jako jeden z autorów. Tutaj nie mam pojęcia, czy to jest współautor tej mangi, czy może autor części rysunków, czy może jest to miejsce, gdzie ta manga była oryginalnie dystrybuowana. Ja postaram się oczywiście znaleźć potrzebne linki. Na pewno linki do autora, do Shibidamsa wam wrzucę w opisie, także odsyłam was na jego kanał, śledźcie jego pracę, to jest jedna z wielu prac, które Shibidams w życiu narysował. Z tego co kojarzę, ta manga konkretnie zaczęła się w 2019 roku i jest ona ukończona w języku francuskim, tyle że ja po francusku czytać nie umiem, więc czekam aż ta historia jest wrzucona tutaj na stronę Dragon Ball Multiverse w języku angielskim. Bardzo możliwe, że dzisiaj przeczytamy 2 rozdziały, ze względu na to, że pierwszy to jest trochę krótki prolog, tam jest chyba 17 stron, no i kolejny rozdział to też jest dość krótki rozdział, tam kolejne 17-18, także około 40 stron moglibyśmy dzisiaj zrobić, chyba że okaże się, że będzie bardzo dużo tekstu, a wiecie, fan Dragon Balla ma określoną ilość liter, którą może przeczytać danego dnia, także nie oczekujcie ode mnie cudów. Widzimy tutaj miecz Trunksa, na którym wisi jego chusta, z gliszcza zniszczonego miasta, natomiast to, co tutaj widać w tle, to jest, wydaje mi się, że zachodzące słońce i to niebo sugeruje, że być może jakaś walka się zakończyła, że być może była to ciężka walka, ale zakończyła się pozytywnym rezultatem. Zobaczymy. Prolog. Korporacja Kapsuła w teraźniejszości. Czyli mamy być może moment, w którym Future Trunks i Future Mai są w naszym świecie jeszcze w oryginalnej sadze. Być może tak to wygląda, no bo tutaj nie widzę innego powodu, dla którego Trunks i Mai z przyszłości mieliby być w naszym świecie, jeśli nie po to, żeby szukać kolejny raz pomocy, tak jak to było w oryginalnym Dragon Ballu Super. Czym jest spokój? To jest pytanie, które za każdym razem zadaję sobie, kiedy myślę o swoim życiu, myśli Trunks. Gohan i ja byliśmy jedynymi ocalałymi wojownikami w naszym świecie. Wiecie co zrobię? Ja bym sobie zrobił na przykład tak, że powiększę sobie to, nie będziecie na mnie źli. Zrobię wam takie małe tutaj Inexorable Distortion. Okej, dobra, czytamy dalej. Gohan, pokonajmy te cyborgi razem! Mówi mały Trunks. Tak, idźmy! Przepraszam, ja wiem, że to jest wzruszająca historia, specjal jest wzruszający. Podejrzewam, że też DLC do Kakarota opowiadające o tej historii jest wzruszające. Ja akurat w to jedno DLC nie grałem, ale bawi mnie to, że Gohan i Trunks bojowo nastawieni lecą na androidy, na cyborgi i tutaj chwilę później widzimy Gohana, który... Okej. Nie, Gohan! W rzeczywistości Gohan nigdy nie pozwoliłby mi walczyć z tymi 2 cyborgami, ponieważ wiedział, że nie byłem gotowy. Uderzył mnie i straciłem przytomność i poleciał walczyć z nimi sam. Kiedy się obudziłem, mojego mistrza już nie było. Miasto było zniszczone, a ja poleciałem go szukać.
Kiedy zobaczyłem Gohana, bez życia leżącego na ziemi w tym odizolowanym krajobrazie, moja złość skierowana na okrucieństwo androidów urosła, ale również byłem zły na poczucie bezradności, które pokazałem. Byłem zbyt słaby, żeby się z nimi mierzyć. Byłem skonfrontowany ze smutkiem i zdezorientowaniem, ponieważ w tym momencie straciłem jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Po podróży do przeszłości, przy użyciu błyskawicznej transmisji, już mówię z przyzwyczajenia, przy użyciu wehikułu czasu, który stworzyła moja matka, byłem w stanie ostrzec Goku i jego przyjaciół przed nadchodzącym zagrożeniem w postaci cyborgów. Walczyłem razem z nimi, razem z moim ojcem i byliśmy w stanie wyeliminować to zagrożenie. Po powrocie do mojej linii czasowej byłem już na tyle silny, żeby pokonać cyborgi i przywrócić pokój do mojego świata. Oczywiście to jest historia, którą doskonale znamy, tylko że tutaj podejrzewam, że będziemy mieli to, uwaga, i wszyscy razem, inexorable distorsion. Proszę Państwa. Czułem ulgę po pokonaniu cyborgów, ale zapomniałem jednocześnie o obecności Cella. Musiałem pokrzyżować jego plany, eliminując go, zanim zabierze wehikuł czasu i osiągnie perfekcyjną formę, absorbując 17 i 18. Czyli tutaj też mieliśmy pokazaną tę wersję Trunksa, tę pierwszą, która też pokonała androidy i chciała wrócić do tej naszej linii czasowej, się pochwalić, ale Cell go zabił, więc ten Trunks, który to opowiada, wiedział o tym, że istniała wersja Trunksa, którą Cell pokonał. Później konfrontowałem się z magiem o imieniu Babidi i jego asystentem Daburą, którzy planowali uwolnić demona o imieniu Majin Buu. Dzięki poświęceniu mistrza Kaioshina uniknęliśmy odrodzenia Majin Buu, a pokój powrócił na ziemię. Myślałem, że to wszystko, ale los miał dla mnie niemiłą niespodziankę. Wiemy, że w mandze Dragon Ball Super chwilę dosłownie po śmierci Kaioshina i po tym, jak Babidi i Dabura zostali pokonani, a Majin Buu nie obudził się, Black już stał na skale, więc Trunks nie miał nawet chwili wytchnienia między tą potencjalną sagą Majin Buu, a tym, co znamy jako saga Future Trunksa w Dragon Ballu Super. Black, Goku i Zamasu. Największe zagrożenie, jakie kiedykolwiek spotkaliśmy. Po raz kolejny poprosiłem o... czyli mamy tutaj mimo wszystko historię, którą znamy z Dragon Balla Super. W takim razie, gdzie nastąpiło to inexorable distorsion? Może gdzieś chwilę później. Może Zamasu miał dziecko z Trunksem i tę osobę widzieliśmy na okładce. Czyli Zamasu była kobietą? Kurwa, dobre. Shibidams tutaj leci po całości. Po raz kolejny poprosiłem o pomoc moich przyjaciół z przeszłości. Mój ojciec i Son Goku towarzyszyli mi w podróży do przyszłości, żeby położyć kres temu brutalowi. Mowa oczywiście o scalonym Zamasu. Fuzja Black... Przypomniał mi się ten serek. Bieluch? Jest taki serek polski, Bieluch. I widziałem, no nie wiem, czy to była przeróbka, czy... Serek o smaku czekoladowym nazywał się inaczej. Nieważne. Fuzja Blacka i Zamasu była zbyt silna, nawet dla nich. Ale dając mi swoją życiową energię i nadzieję, ostatni mieszkańcy Ziemi dokonali cudu. Mój miecz, który został złamany podczas walki, stał się energetycznym ostrzem, które zakończyło walkę przeciwko Zamasu. Gdy myśleliśmy, że zagrożenie zostało... I tutaj myślałem, że byłoby dobrze zakończyć całą tę historię, ale wygląda na to, że Shibidams jednak stwierdził, że tak jak było w Dragon Ballu Super, w zasadzie nawet w anime, no nie? Bo tutaj mamy wersję z anime. Tego miecza oczywiście nadziei w mandze Dragon Ball Super nie było. Kiedy myśleliśmy, że pozbyliśmy się zagrożenia, dusza nieśmiertelnej części Zamasu rozprzestrzeniła się, stając się wszechświatem. Goku wtedy poprosił o pomoc króla Zeno, który nie tylko wymazał Zamasu, ale również sprawił, że moja cała linia czasowa została zniszczona. Przeżyliśmy cudem dzięki wehikułowi czasu, który pozwolił nam wrócić do przeszłości. Czyli domyślam się, że w takim razie historia będzie opowiadała o tym świecie, do którego Trunks i Mai polecieli. Czyli Future Trunks i Future Mai, którzy na końcu Dragon Balla Super, tej swojej sagi, polecieli do nowego świata, gdzie niby było 2 Trunksów i 2 Mai. To jest ta historia, którą będziemy tutaj oglądać. Tak myślę. Gdy przelecieliśmy do przeszłości, Whis wyjaśnił, że moglibyśmy wrócić do naszej linii czasowej, do tej linii czasowej, która powstała ze względu na interwencję Birusa we Wszechświecie 10, czyli o zniszczenie Zamasu chodzi. Jednakże musielibyśmy zaakceptować życie z naszymi tamtejszymi wersjami. Nie martwcie się, mówi Whis. Polecę z wami do tej przyszłości i ostrzegę tamtejszego Lorda Birusa o Blacku i o jego ataku. Wystarczy, Whis. Pomogliśmy już im wystarczająco mocno. Teraz muszą sobie radzić sami. Ale Lordzie Birusie. Trunks. Lord Birus ma rację. Poza tym nie będziemy tam sami. Możemy liczyć tam na naszych przyjaciół, mówi Mai. Trunks komentuje to 3 kropkiem. Następnego ranka,
Powodzenia, Trunks, mówi Goku. Dzięki za waszą całą pomoc. Uważajcie na siebie. Ojcze? Vegeta stoi sam. Vegeta, obrażony. Vegeta! Trunks! Uderz mnie z całej siły. Popłaczę się zaraz. O, leczy w jego... Okej, dobra, tutaj mamy to samo, co mieliśmy w Dragon Ballu Super w anime. To jest takie pożegnanie w stylu Vegety. Swoją drogą rzucę wam ciekawostkę. W momencie, w którym oglądacie ten film publicznie, prawdopodobnie już dawno jest po wszystkim, 2 godziny temu Dokkan wrzucił taką zapowiedź nowej karty. I opcje są dwie. Albo będzie to Goma, albo będzie to Vegeta. Te ostatnie momenty, które spędziłem z moimi przyjaciółmi, moim ojcem, moją matką z przeszłości, sprawiły, że bardzo trudno było mi odejść. To uczucie beztroski i nadziei, czy mógłbym poczuć tę atmosferę jeszcze raz, gdybym odleciał? Mówi Trunks, zastanawiając się nad tym, co czeka go w tamtej linii czasowej. I mamy też Gohana. Genki denanana! Genki! Genki, genki! Pamiętam, jak ta scena była pierwszy raz w anime, oglądałem ten odcinek i myślę sobie, what? Przecież Gohan jest tam po pierwsze z Piccolo, po drugie był spocony, więc być może trenował, chociaż był ubrany w taki sposób, jakby nie trenował, ale mieliśmy po raz pierwszy od długiego czasu pokazanego Gohana z kosmykiem. Pamiętam, jak w anime Dragon Ball Super mieliśmy ten problem z kosmykiem Gohana i za każdym razem jak ten kosmyk był, to się cieszyłem, a jak go nie było, to mówiłem, gdzie ten kosmyk, a potem on był pokazany taki malutki, bo były takie rysunki Gohana, kiedy ten kosmyk był malutki. Ajajaj, to byli czasy. Kiedyś do tego, mam nadzieję, wrócimy. W zasadzie może nie do takich rozważań, ale ogólnie do przeżywania Dragon Balla Super w cotygodniowym anime. Trunks! Wykrzykuje Gohan, oczywiście żegna się z nim. No i mamy moment w zasadzie, który ostatnim jest momentem Trunksa, który znamy. Trunks i Mai odlatują, machają na pożegnanie i lecą do nieznajomej przyszłości, bo oczywiście nie wiedzą, co tam ich będzie czekać. Moim zdaniem powinni tam zostać, w sensie w naszym świecie. Jeden z scenariuszy What If Sparking Zero opowiada o tym, co by było, gdyby Trunks został i brał udział w turnieju mocy. Świetna sprawa, największy plus uważam, że Sparkinga, ale już o tym gadaliśmy. No dobrze, jesteśmy Wow! Co tu się dzieje? Czemu oni są nagle w świecie, który jest totalnie zniszczony? Korporacja Kapsuła w przyszłości. Trunks, czy nie mieliśmy przylecieć przed atakiem Blacka? Tak, ale prawdopodobnie ta linia czasowa została zmieniona z naszym przybyciem. Trunks, Future, Bulma z przyszłości chowa się w ruinach korporacji Kapsuła. Bulma! Matko, dzięki Bogu, żyjesz! Mój synu, powiedz mi, że to nie jest sen. O co ci chodzi, matko? O! What? Patrzcie, w tej wersji Bulma przeżyła, a to Trunks i Mai zmarli. Widziałam cię własnymi oczami. Black, kim ty? O, czyli to, co widzieliśmy na okładce, to był grób Trunksa. Bulma wtedy opowiedziała, co się wydarzyło w tej linii czasowej. Mai i Trunks nie żyją, czyli nie będzie jednak 2 Mai i 2 Trunksów, a jakby zrobili fuzję jednak Trunks i Trunks, to by byli Tran albo Ks. Czy nasze przybycie aż tak bardzo zmieniło wydarzenia? Gdzie oni są? Muszę ich powstrzymać, zanim będzie za późno. Czytamy dalej, moi drodzy. To jest za krótko, żeby tutaj przerwać. Nowa przyszłość. De Inexorable Bibelschon. Przepraszam, to nie o to, tak to się nie czyta, ale podoba mi się ten tytuł. Podoba mi się ten tytuł, bo jest nieoczywisty. Dragon Ball wyrwa nieubłagane zniekształcenie. Kilka godzin później. Więc twój świat już nie istnieje. Tak, poniosłem porażkę. Przylecieliśmy tutaj, ponieważ era, w którym Goku i wszyscy żyli w szczęściu, nie należała do nas. Chcieliśmy kolejnej szansy, żeby prowadzić życie w naszym świecie. Lepsze życie. Nie pozwolę na to, żeby te same wydarzenia powtórzyły się tutaj. Powstrzymam Zamasu i jego szalony plan za wszelką cenę. Trunks, z tą mocą, którą uzyskałem w poprzednich walkach, jestem w stanie ich pokonać. Trunks, tutaj pamiętajmy o tym, że jest po całej sadze swojej Future Trunksa, więc jeśli faktycznie to podąża za tym, co mieliśmy w anime i jeśli faktycznie to, co tutaj Shibidams narysował, to jest forma Ikari, to być może jest on w stanie pokonać Zamasu i Goku Blacka, zanim ci przejdą jakieś chore Zenkai Boosty. Bo na dobrą sprawę to było największym problemem. Goku Black nie był aż tak silny na samym początku, więc gdyby Trunks był w stanie go pokonać od razu, może byłoby ok. Trunks, jeśli naprawdę chcesz się mierzyć z Blackiem, lecę z tobą. Mai, wiesz, że to dla ciebie zbyt niebezpieczne.
Tak, wiem, ale chcę cię wspierać. Maj, nie możesz na przykład założyć takiego kartonowego, takiej wielkiej dłoni z napisem number one i krzyczeć Gambare! To Gambare Trunks-kun! Jeśli ona tam wejdzie ze swoją snajperką... Chociaż kurde bele, no a jeśli to podąża za wydarzeniami z anime, w anime mieliśmy akcję ze snajperką. To... było blisko, żeby tam Black został trafiony tym pociskiem, nie? Proszę, twój sobowtór z przeszłości poprosił mnie, żebym dała wam to. Mój sobowtór z przeszłości? Kapsułki? W środku są prowizje. Nie prowizje, które musisz zapłacić. Chodzi o prowiant. Provisions, źle to przetłumaczyłem. W środku są prowizje, podatki i inne opłaty, czynsz do opłacenia. Nie wiem nawet jak wam dziękować. To sprawi, że zaznamy trochę komfortu w tym świecie. I również zaznają go ludzie, którzy przeżyli. Proszę, nie umierajcie. Chwilę, poczekajcie jeszcze sekundę. Co powiecie na to, żebyście dostarczyli im te kapsułki osobiście? Haru i Maki bardzo by się ucieszyli. Tęsknią za wami. Haru i Maki podejrzewam, że to jest ta dwójka dzieci, którą też widzieliśmy. Nie wspominając nawet o tym, że dalibyście nadzieję osobom, które przetrwały i milicji. Oczywiście chodzi o wojsko. Oczywiście chodzi o wojsko. Haru i Maki nadal żyją, co za ulga. Dobrze, lećmy, odpowiada Trunks. Żyją w kanałach. No dobrze, mamy tutaj podobną sytuację, też co w anime, czyli w tej linii czasowej większość osób, które przetrwała, żyją faktycznie w ściekach. Słuchajcie przyjaciele, mam dla was dobre wieści. O, patrzcie, to Mai. Ej, czy nie zabił was Black? Mai i Trunks przylecieli z innej linii czasowej, w której pokonali zagrożenie, które nosiło nazwę Goku Black. O, to naprawdę ty, ale się tutaj cieszą. Incredible, patrzcie. Incredible, fajnie, wow. Patrzcie, to Mai. Ej, ty nie umarłaś? A, nie umarłaś, okej, dobra. Jest z innej linii czasowej. Tylko dzieci się ucieszyły, reszta mówi... Okej, tutaj ten to w ogóle ma jakieś włosy jak jakiś Super Saiyanin. Trunks! Patrzcie, starzy przyjaciele. Ale przerąbane, nie? Oni myśleli, że będą mieli dobre życie, a wracają do tego samego. Trunks ma przerąbane. Shibidams, czemu mu takie życie zgotowałeś? No chłopak zasługuje trochę na szczęście. Bądźcie ostrożni, potrzebujemy was. To niesamowite. Naprawdę wyglądacie jak Mai i Trunks, których zabił Black. Tyle ludzi na mnie liczy. Tym razem powiedzie mi się. Patrzcie, nawet ci żołnierze mają napisy KC, kocham cię. Przygotuj się, nadchodzę. Przygotuj się, Black, nadchodzę. W międzyczasie, o, tutaj też mamy ten altankę. Ci to mają życie, nie? W ogóle ten cieszy się w kosmosie jak Light z Death Note. Znaczy, Light z Death Note'a nie był w kosmosie, ale też tak się cieszy. Ha, ha, ha. Co za wspaniała cisza. To jest perfekcyjny świat, którego zawsze sobie życzyłem. Na co są ci śmiertelnicy? Bez nich natura płynie spokojnie, harmonijnie swoim tempem. Byłem jedyną osobą, która to rozumiała. Inni bogowie nie pojmowali mojego planu, tej perfekcji. Dlatego wyeliminowałem ich wszystkich. Co jest? Ta kij jest znajoma, Trunks! Jak to możliwe? Myśli Black, któremu Trunks przerwał te... A czekajcie, gdzie jest Zamasu? Chociaż w sumie tutaj w tym świecie być może jeszcze nie ma Zamasu. Przerwał mu tę siestę popołudniową. Znalazłem cię, Black! Ej, myślałem, że cię wyeliminowałem jakiś czas temu, Trunks. Nie jestem Trunksem, którego wyeliminowałeś. Przybywam tutaj z innej linii czasowej. Jestem tutaj po to, i Mai też, żebyśmy pokrzyżowali twoje plany. Aha, mówi Black. Rozumiem. W takim razie to będzie zabawa, żeby móc cię pokonać ponownie. Mam te cenne wspomnienia naszej poprzedniej walki, a w zasadzie walk. Pamiętam dzień, w którym zabrałem twoje życie, tak jakby to było wczoraj. 6 miesięcy temu. Mamy retrospekcję, proszę państwa. Mamy walkę Trunksa z tego świata, którego Black pokonał. To nie jest Trunks, którego tutaj obserwujemy na co dzień. Czemu tu jesteś? Co chcesz zrobić? Chcę wyeliminować cię, żeby oczyścić wszechświat ze śmiertelników, takich jak ty. Patrzcie, Trunks wydarł się aż tak mocno, że aż zasłonił to, co mówi Mai. Zagłuszył go. To jest dosłownie, to są szachy 4D, co tutaj uprawia Shibidams. Nie możemy słyszeć Mai, bo Trunks ją zagłuszył swoim krzykiem. Niesamowite. Trunks jest w kłopotach. Musiałabym coś zrobić, żeby mu pomóc. Trunks upada na ziemię. Nie jest w stanie postawić się Blackowi, który nawet nie ma żadnego draśnięcia. Mai tutaj próbuje go z jakiegoś shotguna, z jakiejś pompy trafić i go trafiła i go dziabnęła. On opuścił gardę, czy Mai ma tutaj jakiegoś Scar 20 Grotto? Nie, no tutaj jest chyba Negev. Jak się nazywały te pompy w CS-ie? Nie pamiętam, jak były takie dwie pompy. Kurde bele, ale go trafiła, ale z takiego zasięgu? To albo fart, albo totalny skill. Mai jest podniesiona mocami telekinetycznymi przez zranionego i... Okej, tutaj mamy Inexorable Destruction. Ona została dismembered, ona została dissolved, ona została
destroyed. Ona tutaj została absolutnie rozczłonkowana. Mai jest już tylko wspomnieniem. No i Trunks widzi niestety śmierć swojej przyjaciółki. Umówmy się, że w tamtym momencie byli jeszcze przyjaciółmi tylko. Jak śmiesz, zapłacisz za to! Trunks tutaj ewidentnie włącza Super Saiyanina 2, co zwraca uwagę Blacka. Ach, jego moc nagle wzrosła. Black pojawia się za Trunksem, ten próbuje go uderzyć, ale nagle odskakuje i przygotowuje w swoich rękach Galikana, którego wystrzeliwuje w Zamasu. W Blacka, przepraszam. To wtedy jeszcze, sorry za spoiler, to jeszcze nie było wiadomo wtedy kto jest kim. Głupcze, zniszczysz swoją ukochaną planetę. Goku Black tutaj ewidentnie włącza Super Saiyanina. To jest chyba rysowane w taki sposób, że nie mamy tego delikatnego cieniowania na włosach, więc wydaje mi się, że tutaj mowa o zwykłym Super Saiyaninie. Być może mamy tutaj elementy wersji mangowej w tej historii, kto wie. Tak bym stawiał, że tutaj Goku Black włącza po prostu zwykłego SSJ. Mimo wszystko bez problemu radzi sobie z tym atakiem Trunksa. Właśnie dlatego śmiertelnicy muszą zniknąć. Tylko niszczą rzeczy, które dostają od bogów. Umieraj, ty draniu, wykrzykuje Trunks, który wystrzeliwuje popisowy atak swojego ojca, ale Goku Black używa błyskawicznej transmisji i nagle widzimy Trunksa, który podejrzewam, że został przedziurawiony, no bo widzieliśmy wcześniej, Bulma wspominała o tym ciele Trunksa, to widzieliśmy go przedziurawionego. Niestety, żegnaj Trunks. No i tak Trunks dokonał żywota. Nieważne skąd przybywasz. Dla planu 0 śmiertelników wyeliminuję cię ponownie. W mojej linii czasowej ty i Zamasu z przyszłości zostaliście zniszczeni. Zniszczeni? Jak to jest możliwe? Czy to możliwe, że ten Trunks jest silniejszy ode mnie? Myśli sobie Black. To jest niemożliwe. Nie mogę zaakceptować pomysłu, że... Ja już chyba wiem, co tutaj się będzie działo. Wiem chyba, co się będzie działo. Że Bóg może być słabszy albo równy śmiertelnikowi. Ten Goku Black być może przegra z Trunksem, ucieknie i zażyczy sobie smoczych kul, żeby zamienić się ciałem z Trunksem. Wow, czyli to jednak nie było dziecko Zamasu i Trunksa. Albo nie, skoro tamten Trunks miał zieloną skórę... Nie, to bez sensu, nie, to bez sensu, przecież ten Trunks miał zieloną skórę, to musiał być jakiś Zamasu scalony z Trunksem. Byłem w stanie wrócić do przeszłości dzięki machinie czasu zbudowanej przez moją matkę. Zasięgnąłem pomocy mojego ojca i Son Goku. Walczyli do samego końca, więc w końcu Król Zeno zniszczył mój wszechświat, więc nie mógł on już istnieć. Jeśli jesteś w tej linii czasowej, to znaczy, że Bóg zniszczenia Biru stworzył nową linię czasową, eliminując Zamasu, który miał zamiar zabić Gołasów w przeszłości. Ha! Rozumiem, Król Zeno. To znaczy, że miałeś problemy z pokonaniem mnie. Oszczędziłem twoją matkę, mimo tego, że odziedziczyła ludzki grzech. Jej majstrowanie z czasoprzestrzenią i zmienianie historii jest przestępstwem tak wielkim, że Bóg nie jest w stanie go tolerować. Jednakże boską przyjemność zapewni mi zaprezentowanie twojego ciała przed twoją matką. Zwłaszcza teraz, kiedy zobaczyła światełko nadziei, kiedy cię zobaczyła, jak wróciłeś. To ją zniszczy i zrozumie swój błąd. Widziałem, jak moja matka umiera z twoich rąk i przysięgam, że zrobię wszystko, żeby to się nie powtórzyło, mówi Trunks, który oczywiście ma tutaj na myśli matkę ze swojej linii czasowej. Mai, padnij! Mai po to tam poleciała tylko po to, żeby paść. Okej, zobaczmy, co tutaj się dzieje, bo mamy tutaj kadr poziomy. Trunks, proszę uważaj! Jesteś gotowy, żeby umrzeć drugi raz, Trunks? Porzuć wszelką nadzieję przeciwko mnie. Zaraz zobaczymy, Black! Czy to jest koniec? Wow, okej, czyli w tym momencie kończymy drugi rozdział. Jak wam się podoba? Mamy w końcu wykorzystaną furtkę, o której można mówić już od dłuższego czasu, od końcówki Sagi Future Trunksa, ze względu na to, że Dragon Ball ma oczywiście tendencję do tego, żeby jakieś historie pomijać, albo nie opowiadać do końca, albo otwierać furtki. Cieszę się, że tutaj Shibidams nie tworzył czegoś zupełnie nowego, tylko po raz kolejny, tak samo jak w przypadku mangi Yardrats, w której opowiadał historię o tym, co działo się z Goku podczas pobytu na Yardrat, opowiada nam o tym, co mogłoby się faktycznie wydarzyć. Tutaj mamy historię, która nie jest opowiedziana do końca przez Dragon Ball Super, ale na pewno do Dragon Balla Super nawiązuje. Cieszy mnie to, zresztą też do Dragon Balla w ogóle, Z, no nie? Cieszy mnie to niezmiernie, oczywiście niedługo przeczytamy sobie kolejne rozdziały, zobaczymy, czy będą one tak napchane akcją, że będziemy musieli sobie robić 1 na 1 odcinek, jeśli nie, to zrobimy sobie tak jak teraz, czyli 3. i 4. rozdział być może przeczytamy za jednym zamachem. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i oczywiście odsyłam was do linków w opisie, gdzie znajdziecie autora tej mangi, być może nawet autorów, jeśli Mirai Channel 95 faktycznie współpracuje tutaj z Shibidamsem w tworzeniu tego tytułu. Dzięki za oglądanie jeszcze raz, miłego dnia wam życzę, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.